Kiedy tworzymy swój kurs, wszystkie elementy naszego kursu, które podlegają ocenianiu, czyli przede wszystkim oczywiście testy, quizy, zadania, ale też mogą być to na przykład fora dyskusyjne czy inne aktywności dla studentów. Jeśli tylko są oceniane, to pojawiają się w dzienniku w sposób automatyczny. Czyli kiedy w menu nawigacja wejdziemy w opcję oceny, to wiemy już, że tutaj zobaczymy wszystkie aktywności oceniane, zobaczymy listę naszych studentów i będziemy widzieli, jakie oceny który student z której aktywności otrzymał. Natomiast ten dziennik warto sobie trochę uporządkować, żeby był on wygodniejszy do użycia zarówno dla prowadzącego, jak i dla studentów. Przyjrzyjmy się najpierw kolejności elementów w naszym kursie i w dzienniku. W kursie w pierwszym module mamy najpierw dyskusję fauna i flora, następnie test 1 i test 2. W module drugim widzimy najpierw dyskusję o trasach górskich i zadanie niebezpieczne zachowanie na szlaku. Natomiast w module podsumowującym zajęcia mamy zadanie końcowe i egzamin próbny. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku dziennika. W dzienniku mamy najpierw zadanie niebezpieczne zachowania na szlaku. To zadanie było w module drugim. Później mamy test pierwszy, który był w module pierwszym. Następnie mamy zadanie końcowe, które z kolei było w module podsumowującym. Jak widać, kolejność tych elementów w dzienniku jest całkowicie inna niż kolejność elementów na stronie głównej kursu. I oczywiście będzie nam to przeszkadzało w efektywnym korzystaniu z dziennika. Z czego ta różnica wynika? W dzienniku aktywności nie pojawiają się w takiej kolejności, jak są na stronie głównej kursu, tylko w takiej kolejności, w jakiej były tworzone, kiedy projektowaliśmy nasz kurs. Na szczęście możemy je łatwo poustawiać w odpowiedniej kolejności. W tym celu przechodzimy na zakładkę Konfiguracja i tutaj widzimy wszystkie nasze aktywności z kursu w takiej właśnie kolejności, jak są wymienione w dzienniku i możemy je poprzestawiać w taki sposób, żeby odzwierciedlała ta kolejność ich występowania na stronie głównej kursu. Czyli w kursie najpierw mamy dyskusję fauna, flora gór pod ochroną. Klikamy ikonę przenieść przy tej ocenie za tą dyskusję i klikamy, że chcemy ją przenieść tutaj, czyli na sam początek dziennika. Następnie był test pierwszy, czyli klikamy ikonę przenoszenia przy teście pierwszym i wskazujemy, że chcemy go przenieść pod dyskusją. Klikamy ikonę przenoszenia przy teście drugim i wskazujemy, że chcemy go przenieść pod test pierwszy i w ten sposób wszystkie elementy możemy poustawiać w odpowiedniej kolejności. Kolejny aspekt dziennika, który pomoże nam go z jednej strony uporządkować, z drugiej strony odzwierciedlić lepiej to, co się dzieje w kursie, to wprowadzenie kategorii ocen. Ponieważ na stronie głównej kursu mamy nasze zadania podzielone na moduły tematyczne, a w dzienniku wszystkie zadania są razem. A dobrze by było, żeby studenci na bieżąco, realizując kolejne moduły, wiedzieli, ile punktów zdobyli w danym module. I dopiero na sam koniec zobaczyli wynik całego kursu. Żeby to osiągnąć, wystarczy wprowadzić w dzienniku kategorię ocen. I tak, jeśli w naszym kursie pierwszym modułem jest wiedza o górach, to będąc w dzienniku na zakładce Konfiguracja klikamy Dodaj kategorię. Wpisujemy nazwę kategorii. Pamiętamy, że powinniśmy wyłączyć opcję Pomiń puste pozycje oceny. Jest to bardzo ważne. Jeśli nie pamiętamy, dlaczego jest to ważne, to warto wrócić do wcześniejszego filmu i klikamy Zapisz zmiany. Kategorię wiedza o górach już mamy dodaną. Teraz zaznaczamy 3 elementy, które na stronie kursu znajdują się właśnie w module o takiej nazwie i wybieramy opcję Przenieść zaznaczone elementy do
kategorii Wiedza o górach. I w podobny sposób tworzymy kolejne kategorie, czyli drugą kategorią w naszym kursie będzie kategoria Turystyka górska, czyli tak jak się nazywa drugi moduł. Wyłączamy pomijanie pustych pozycji ocen, zapisujemy zmiany, zaznaczamy elementy, które się znajdują w tym module na stronie kursu i wybieramy opcję Przenieść zaznaczone elementy do kategorii Turystyka górska. I ostatnia kategoria w naszym dzienniku będzie odwzorowywała moduł Podsumowanie. Wyłączamy pomijanie pustych pozycji ocen i zaznaczamy ostatnie dwa zadania, czyli zadanie końcowe i egzamin próbny, i ponownie przenosimy zaznaczone elementy do kategorii Podsumowanie. I w ten sposób, dzięki takiej modyfikacji, zarówno my, jak i studenci będziemy wiedzieli na bieżąco, ile punktów nasi podopieczni zdobyli w danym zadaniu i jak to się przekłada na dany moduł. Bo jak widać, w przypadku każdej kategorii mamy sumę ocen w danej kategorii, czyli w pierwszej kategorii Wiedza o górach studenci mają 3 zadania, w sumie mogą zdobyć 40 punktów. W module Turystyka górska mają 2 zadania, w sumie 20 punktów, i w module Podsumowanie są 2 zadania, w sumie 40 punktów. Całość kursu można zdobyć 100 punktów. Zobaczmy teraz, jak po tych zmianach wygląda dziennik zarówno dla nauczyciela, jak i dla studenta. Kiedy wrócimy w dzienniku na zakładkę Wyświetl i dziennik ocen, zobaczymy ponownie dziennik ocen dla całej naszej grupy i widzimy tutaj, że mamy moduł pierwszy, Wiedza o górach, w którym są 3 aktywności, i widzimy od razu podsumowanie tego modułu, czyli nasz Jan Kowalski w tym module zdobył 30 punktów. Tak samo mamy moduł drugi, Turystyka górska, 2 aktywności w nim i podsumowanie: w całym module student zdobył 5 punktów. I ostatni moduł, podsumowanie kursu, 2 zadania i w sumie w tych zadaniach student Jan Kowalski zdobył 30 punktów. Jak to wygląda dla studenta? Kiedy przewiniemy tabelę do lewej strony i klikniemy ikonę Oceny dla Jan Kowalski, zobaczymy tabelę, którą widzi student. Czyli student również widzi swoje oceny w podziale na kategorie, które przed chwilą utworzyliśmy, i wie, że w pierwszej kategorii zdobył za 3 zadania 30 punktów, w drugiej za 2 zadania 5 punktów, z czego jednego z tych zadań nie wykonał, i za trzeci moduł zdobył 30 punktów. Skoro zajrzeliśmy już do widoku, który student ma na swój dziennik, to zastanówmy się przy okazji, co tutaj można by było poprawić i uprościć. Być może niektóre z tych informacji, które tutaj student widzi, są niepotrzebne, nadmiarowe. Widzimy w pierwszej kolumnie za nazwami aktywności widzimy obliczoną wagę, czyli wagę danego zadania w danej kategorii ocen, czyli w module naszego kursu. Prawdopodobnie można z tej informacji zrezygnować. Na pewno student powinien widzieć w dzienniku swoją ocenę, którą uzyskał za dane zadanie. Prawdopodobnie powinien również widzieć zakres, czyli od ilu do ilu punktów potencjalnie można było w tym zadaniu zdobyć. Albo wystarczy, żeby widział procentowo, ile zdobył punktów w danym zadaniu. A może obie te informacje będą dla studenta przydatne. Możemy też studentowi wyświetlać informację zwrotną tekstową, jeśli w którymś zadaniu jest taka zdefiniowana. I możemy w końcu wyświetlać studentowi udział tej oceny za dane zadanie w jego ocenie za cały kurs. Ale tak naprawdę przy każdej z tych informacji możemy zdecydować, czy chcemy, żeby student ją widział, czy nie. I żeby zmodyfikować ten widok studenta, wchodzimy w opcję Konfiguracja w dzienniku i Ustawienia ocen w kursie, a następnie
przechodzimy do sekcji oceny użytkownika. I jak widać, tutaj możemy ukryć wybrane z tych informacji, które są widoczne dla studenta, albo ewentualnie pokazać informacje, których tam nie było, ponieważ na przykład pokazywanie pozycji studenta na tle grupy jest domyślnie wyłączone. Możemy się zdecydować na to, że będziemy chcieli studentów uświadomić, jak sobie radzą na tle całej grupy. Na pewno student powinien wiedzieć, jaką otrzymał ocenę i powinien wiedzieć, czy jest to dobra ocena, czy też nie. Czyli albo powinniśmy mu pokazać zakresy, albo powinniśmy pokazać procentowo, jak ta ocena wygląda. Natomiast pozostałe informacje, które domyślnie są pokazywane, możemy zdecydować się ukryć. I po zapisaniu zmian i kiedy przejdziemy do konkretnego studenta, czyli przechodzimy na dziennik ocen i klikamy oceny dla Jana Kowalskiego, widzimy, że tabela w tej chwili już jest bardzo uproszczona, zawiera tylko ocenę, zakres punktów możliwych do zdobycia w danym zadaniu i wynik procentowy studenta w tym zadaniu.